Dzisiaj przygotujemy przepyszny, a jednocześnie zdrowy deser. Kopiec kreta w wersji niskowęglowodanowej. Co więcej, zrobimy go w praktycznych słoiczkach, które świetnie sprawdzą się na wynos, np. do pracy lub na piknik. Zaczniemy od przygotowania naszego ciemnego ciasta. Na początek rozpuszczamy masło. W międzyczasie w osobnej misce łączymy pozostałe składniki. Wbijamy jedno jajko, dodajemy mąkę migdałową, która jest świetną alternatywą niskowęglowodanowych wypieków, dalej kakao, wanilię, trochę proszku do pieczenia oraz erytrytol. Można użyć innego słodzika, który akurat macie w kuchni. Następnie dodajemy rozpuszczone masło i wszystko mieszamy delikatnie, wystarczy tylko łyżka. Ciasto jest już gotowe do pieczenia. Przelewamy je do foremki, u mnie jest to okrągłe naczynie. Przed wylaniem ciasta dobrze smaruję formę tłuszczem i posypuję mąką kokosową. Pozwoli to po upieczeniu łatwo wyjąć ciasto. Jeśli wolicie, możecie także użyć papieru do pieczenia. Teraz czas na pieczenie. Jeśli mamy airfryer, ustawiamy go na 160 stopni Celsjusza i pieczemy przez około 25 minut. W klasycznym piekarniku temperatura pozostaje ta sama, ale czas wydłużamy do około 30 minut. Po upieczeniu wyjmujemy ciasto i pozostawiamy do całkowitego przestudzenia. Kiedy jest już chłodne, kruszymy je na małe kawałki. Kolejny krok to przygotowanie jasnej masy. Gorzką czekoladę, najlepiej taką bez dodatku cukru, siekamy dosyć drobno. Do miseczki przykładamy natomiast jogurt grecki, który jest gęsty, kremowy i dobrze komponuje się z czekoladą. Łączymy oba składniki, delikatnie mieszając, aby czekolada równomiernie rozprowadziła się w jogurcie. Na końcu przyszedł czas na składanie deseru. Przygotowałam 2 słoiczki, do których przykładamy na dno pokruszone ciasto, a następnie jogurtową masę. Około 3/4 pokruszonego ciasta rozdzielamy mniej więcej porówno pomiędzy 2 słoiczki, a resztę pozostawiamy na później. Brzegi słoiczków możemy ozdobić plasterkami świeżych truskawek, ale jest to opcjonalne. Na warstwę ciasta wykładamy krem jogurtowo-czekoladowy, równomiernie rozprowadzając go w środku. Na samym końcu przykrywamy całość pozostałym pokruszonym ciastem. Możemy jeszcze udekorować całość zielonym listkiem mięty lub innym akcentem. Jeśli wolicie, możecie także przygotować kopiec kreta, również w większej formie, niekoniecznie w słoiczkach. Wystarczy np. naczynie żaroodporne. Wszystkie składniki oraz dokładny przepis znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że spróbujecie tej wersji kopca kreta. Jest pyszny i prosty w wykonaniu. Nie zapomnijcie pozostawić komentarza i napisać, jak Wam smakowało.